Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na golenie. Trochę tego futra narosło, ale to bardzo dobrze, bo za chwilę zrozumiecie czemu. Na głowie już porządek, sztuczne światło się odbija, naoliwione szkło, jak to taki jeden Snowy sobie raczy mówić, co nie zmienia faktu, że ostatnimi czasy służy tylko i wyłącznie tak dobrze czaszka ogolana do czego? Do tego, żeby świetnie deszcz spływał po owalu. Słuchajcie, nie ma co przedłużać, trzeba odkrywać kolejne maszynki. I dzisiaj idziemy w kierunku Włoch, czyli ojczyzny tradycyjnego golenia. Takie jest moje zdanie, bo kto jak nie Włosi wiedzą, o co w te klocki chodzi i jak tą naszą pasję wyjątkowo kultywować od wielu, wielu, wielu lat. I dokładnie tak dzisiaj zapraszam na kanał Fatip Grande Open Comb, czyli OC, czyli coś adekwatnego do tego, co mamy na twarzy. Słuchajcie, ta maszynka, ta minimalistyczna pozycja, ten klasyk gatunku, jeżeli chodzi o firmę, od, tak jak mówiłem, lat 50. I są już na rynku poprzedniego stulecia ręcznie produkowane według producenta maszynki. Tutaj mamy co? Tutaj mamy wersję, już Wam czytam, 42-105. Niclato Grandos, dokładnie tak, czyli maszynka z mosiądzu, czyli maszynka pokryta niklem, są różne inne wersje, są chromowe, gunmetale, inne cuda na kiju. Tutaj mamy nikiel, takie o właśnie coś. Nikiel, mosiądz, lity i klasyczna, absolutnie klasyczna z wyglądu maszynka. Jeżeli chodzi o głowice, otwarty grzebeń, od razu widać tak zwane grabie, a dokładnie głowicę zaciągniętą, z tego co widzę, chyba z myśli przewodniej, Gilletów. Pierwsze Gillety, tak jak patrzyłem przed wojną, po wojnie właśnie podobnie wyglądały, więc ktoś tutaj zapożyczył i swojej myśli przewodniej dodał. Jeżeli chodzi o rączkę, klasykę gatunku, słupek, nawet rzekłbym barberski, czyli tutaj absolutnie idziemy totalnie w klasyczność. Tak zwany otwór, zapewne na stojaczek. Na dole moletowanie już takie bardziej agresywne, okręgi, żeby tutaj dłonie nie leciały w dół. Czemu? Bo jest malutko. Mimo że mosiąc i tak dalej, mamy tutaj 67 gramów masy, więc dużo naprawdę nie jest. 78 mm długości rączki, czyli moim zdaniem króciutko. Zobaczcie, nawet jak ją trzymam, tutaj dolny, najmniejszy palec musi podtrzymywać tą maszynkę tylko po to, żeby to jakoś sensownie funkcjonowało, acz te okręgi tutaj z dosyć agresywnym nacięciem ten słupek barberski nam zabezpieczają. Słuchajcie, firma znana z tego, że jest tanio, bo to jest maszynka do 100 zł w zależności od dystrybutora, więc nie jest źle. Czy ta maszynka goli? Bo jak dobrze wiemy z tak zwanych podcastów, które prowadzę z Japurkiem, z Łukaszem, pozdrawiam, cena nie goli. Popełniliśmy taki podcast. Ktoś jeszcze nie widział, zapraszam, bo tak jest, słuchajcie, w tradycyjnym goleniu, że można naprawdę coś tanio wyprodukować i świetnie się ogolić, nie trzeba. Ostatni film, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, King C Gillette, przy okazji z żyletką, którą dzisiaj się będziemy też golić, znowu odsyłam, pokazuje, że za nieduże pieniądze można się świetnie ogolić i to taka jest klasyka gatunku. Pamiętajcie, cena nie goli. Cena warunkuje jakość. Cena warunkuje wykonanie. Cena warunkuje coś, co chcesz mieć w domu na półce w kolekcji. Owszem, ale żeby się dobrze golić, nie trzeba bardzo dużą ilość pieniędzy wydawać. A zawsze jest jakieś ale. Czy ona świetnie goli? No właśnie, to sobie odpowiemy wspólnie zaraz na tej wilczej twarzy. Chciałoby się powiedzieć paszczy. Słuchajcie, nie ma co przedłużać i wy wiecie, o czym zaraz będzie. Słuchajcie, Grande, a różne są wersje, jeżeli chodzi o kwestię Fatipa. Tutaj jest podkładka Borat, bo to nasz kolega Borat tutaj nas poratował i pożyczył sprzęt, bo wchodzimy w paczkę od Borata. Pozdrawiam kolego. Merkur Progress 500. Już pierwsza maszynka, która od kolegi była przegalana z tego właśnie z tej paczki i już nawet ja się zaprzyjaźniłem, bo przekonałem się do tej maszynki, więc warto odkrywać i przegalać nowe pozycje w tradycyjnym goleniu. A to jest kolejna pozycja, więc lecimy i słuchajcie, pierwsze co,
co widzimy? Totalny klasyk, czyli dwa bardzo długie piny, czyli dosyć długi gwint, czyli tutaj nie ma żadnych ekstrawagancji. Wykonanie, tak jak patrzę, czy po otwartym grzebieniu, czyli dolnej płytce, czyli przeciętne. Nie ma dramatu, nie ma szału, po prostu przeciętne. Jakbym to powiedział, wykonanie adekwatne do ceny. O, to jest dobre określenie. Ale naprawdę nie ma się tu czego wstydzić, nie ma czym się zachwycać. Totalny klasyk. Jeżeli chodzi o kwestię fatipów, problem jest inny. Tak jak mówiłem, dzisiaj do tak zwanej maszynki ładujemy personę GEM, z amerykańskiego jam, chociaż jam to jest fajny, jako dżem ze świni, czyli smalec. To, co wilki uwielbiają najbardziej. No ale powiedzmy, że bez double edge, bla bla blade, będziemy nazywać ją persona GEM. I to jest wszystko w temacie. Odkrywamy dalej tą żyletkę, bo bardzo, bardzo jestem ciekaw, a wstęp miała świetny. Zresztą opinie zbiera bardzo dobre w społeczności, więc kolejna personka, która absolutnie nie ma się czego wstydzić. Słuchajcie, fatipy znane są z tego, że mają ten odwieczny problem z tą żyletką, z tą ułożeniem, z tym problematycznym ustawieniem ostrza, a jak dobrze wiemy, ostrze musi być po pierwsze sztywno trzymane, po drugie dobrze ułożone, bo tylko slanty mają tą przyjemność, że mogą pod kątem dobrze kosić, ale to jest konstrukcja. Jeżeli założymy krzywo na głowicę, która powinna mieć prosto ostrze, no to możemy mieć skalpowanie, a nie golenie. Słuchajcie, wielu ludzi się wkurza na fatipy, dlatego że nie będę tego używał, co tutaj trzeba ustawiać, kombinować, uczyć się nakładania żyletki, co powinno być oczywiste. I ja też jestem tego zdania, że jeżeli firma produkuje maszynkę, która tutaj podlega jakiejś kombinacji alpejskiej, jeżeli chodzi o ułożenie ostrza, to nie do końca dobrze jest. Ale testujemy wspólnie, więc swoje zdanie mam. Ale i tak chcę się nią ogolić. I to dobrze ogolić, czyli trzeba tą żyletkę ułożyć dobrze. Podpatrzyłem od pewnego kolegi z forum i twierdzę, że to jest dobra, naprawdę dobra metoda. Słuchajcie, overhang jest, czyli wystaje żyletka nam na boki. I tu bardzo dobrze, że wystaje, bo moje zdanie jest takie, jeżeli chcemy ją tutaj, mam akurat przyjemność mieć sztuczne światło z góry, więc widzę idealnie, czy ona jest ułożona. Po prostu bierzemy z jednej strony, ja w momencie, gdy ją nałożymy już bez skręcania do głowicy, dociągamy z jednej strony tak, żeby była mocno wyciśnięta z drugiej, wysunięta. Wyciśnięte to se Snowy, możesz pomarańcza wycisnąć, wysunięta. Więc najzwyczajniej w świecie mamy w tym momencie na dole minimalny ilość wyciągniętej żyletki, a z drugiej strony jest wysunięta mocno. I tą pozycją utrzymujemy i dociągamy rączkę. W momencie, gdy już prawie ją mamy, jeszcze dla pewności, i teraz jest git. Patrzymy, korekty. Korekta jest bardzo dobrze. Jednym słowem, ta metoda działa. Pewnie macie inne metody, ale moim zdaniem warto po prostu z jednej strony ją docisnąć, przytrzymać, utrzymać w dosyć sztywnej, stabilnej pozycji i wtedy dociągnąć. Jeżeli ją po prostu położymy i skręcimy, różnie może być. Wierzcie mi, próbowałem w różnych kombinacjach. Tutaj jest naprawdę całkiem sensownie, prosto, bez żadnego chowania. Widzę już, że a ten znowu śpi. Powołany jesteś do komisji, żeby tam nie przysypieć. Ja wiem, że Snowy dużo gada, ale taka jego stylówka. Trzeba było się nie zgłaszać do komisji. Więc kolego, tamty z tyłu z komisji, spójrz. Prosto. Więc się golimy. A czy się oskalpujemy? Sprawdzimy. A jak sobie z tym poradzimy? Sprawdzimy do kwadratu. Słuchajcie, lecimy dalej. Czym dzisiaj? Kolega Patryk podesłał nam kilka próbek stylinga i właśnie na takie sytuacje są to świetne momenty, żeby je wykorzystywać. Więc ogólnie rzecz biorąc, tutaj mamy do czarnej michy jaki wół roboczy. Pięknie, coś się zsunęło. Nic to, robimy dalej. Słuchajcie, mamy wół roboczy czarny, mamy miseczkę, do której mamy przetłoczone stylinga. Wiadomo, gem, jam, smalec ze świni, czyli tallow. Wiadomo. Lanolina plus masło shea. I tu jest Pharaoh's Dreams Science. Coś takiego. Tutaj się pojawi nazwa, jeżeli chodzi o kwestię tak zwanej obwolutki stylinga. Słuchajcie, styling jako styling. Każdy robi robotę, kwestia zapachu. I tutaj co mamy? Tutaj mamy
Po prostu pomarańcze, trochę wanilii, jakieś tam muśnięcie piżma, koniec. Tutaj nie ma jakiejś wielkiej perfumeryjnej kombinacji alpejskiej, nie ma jakichś wybryków, nie ma jakiegoś większego zaawansowania. Rzekłbym, jeżeli ktoś lubi cytrusy, pomarańcze i troszkę słodkości w tle, bez szaleństwa, bez żadnych landrynek, jeżeli ktoś lubi na lato właśnie, bo są ludzie, którzy na lato lubią te cytrusy, albo cały rok, kwestia gustu, no to może skupmy się na jakimś sensownym letnim zapachu i może te chmury i ten deszcz sobie pójdzie w siną dal. Słuchajcie, jeżeli co po goleniu do pogoleniu, to jest pierwsza kwestia, ale też się tematycznie zgramy. Jeżeli pomarańcze, jeżeli jakieś czy mniej dojrzałe, czy bardziej dojrzałe, czy zielone, czy pomarańczowe, Sagrada Familia 24 mm, jak i Professional Brush, czyli tak zwane włosie Tuxedo. Oni naprawdę wiedzą, jak robić dobre syntetyki. Moim zdaniem świetna pozycja na początek, jeżeli chodzi o kwestię zaznajomienia się z tradycyjnym goleniem, z pędzlami syntetycznymi, jaki to jest dobry wybór. Wedle uznania. Ja twierdzę, że Chińczycy wiedzą, jak robić syntetyczne pędzle. Słuchajcie, zmoczymy, zrzucamy i lecimy. Stirling jak to Stirling, zaraz nam tutaj wybuchnie zapachowo. To jest pierwsza kwestia. Open Comb. Maszynka ta znana jest z tego, że ona nie do końca, mimo tego otwartego grzebienia, nawet trochę takiego grabiowatego i agresywnie wyglądającego, nie do końca jest. Dzisiaj już mamy komplet. Czarna łopata. Ostatnio miałem pod jednym z takim bardzo fajny komentarz, czym Snowy nakładasz mydełko i wybierasz stygielka, nakładasz do miseczki. No to odpowiadam na wizji, chociaż napisałem już w komentarzu. Oczywiście, że łopatą. No a czym? No łopatą. Czarna łopata, jedyny słuszny kolor i to jest duże narzędzie robocze. Tak jest. Więc przydaje się. Ewidentnie się przydaje w łazience. A gdzie można znaleźć? Słuchajcie, te pędzle można znaleźć albo u naszych dystrybutorów, albo na portalu Ali China My Friends, że tak sobie go nazwę. I tak samo tam też można znaleźć takie właśnie kwestie. Kolega spytał, jak to zakupić. Wpisujesz proste hasło. I teraz się proszę skup, ty tam z tyłu w komisji zapisz. Łyżeczka, łopata. I zobaczysz, co ci wyjdzie. Naprawdę. Ja nie żartuję. Wpisz, a zrozumiesz. Kolor, kwestia gustu. Ale wiadomo, czarny dodaje jakości. Wracamy. Chociaż też w komentarzu ostatnio usłyszałem, że właśnie kolega Kuba, pozdrawiam Kuba, czarny to nie kolor. No to zrobiłem taki mały wywód. Zależy z jakiego punktu widzenia spojrzeć, jeżeli chodzi o kwestię tego właśnie koloru. Z wielu względów nie jest, z wielu względów jest. Na tym kanale jest. Tak po prostu. Słuchajcie, co nam tutaj wybucha? Wybucha nam pomarańcz. Dokładnie tak. Tutaj mamy pomarańcze. Tutaj mamy od razu natychmiastowo zapachowo. W momencie, gdy w tyglu wącham, to jest to pomarańcz, to jest to troszkę właśnie tej wanilii, to jest to troszkę jakieś tam piżmo w tle, ale to tak bardzo przyszło, popatrzyło i poszło. Główną nutą przewodnią, jak wyrabiamy, jest pomarańcz. I to jest takie bezdyskusyjne. Więc jak ktoś lubi cytrusy, to właśnie ten model Stirlinga jest dla Ciebie. Jest przyjemnie, jest nieprzesadzoną słodką nutą, ale tą cytrusową. Czyli na lato w sam raz. Niektórzy lubią cały rok. Nie wchodzę w to. Ile ludzi, tyle nosów, tyle zapachów. Ja Wam mówię po prostu, co ja czuję, co mój wilczy nos odbiera, żebyście Wy wiedzieli mniej więcej, na co się wbić lub nie, jeżeli chodzi o zakup. Słuchajcie, zaczyna nam się świecić i to bardzo ładnie. Czemu? Po pierwsze, Yaki i Tuxedo, ich knot syntetyczny jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o wyrabianie. Mi się to po prostu pasuje. Wół roboczy, dziękuję. Wszystko w temacie. Jeżeli chodzi o kwestię Stirlinga, zaczyna się świecić. Idiotoodporny, jeżeli chodzi o wyrabianie, ale wiadomo, niektórzy mają z tym na początku problem. Więc jeszcze raz mówię. Masz mydełko, masz pędzel syntetyczny, masz łopatę i dokładasz sobie po prostu po kilka kropel systematycznie. Nie robisz z mydła u błota, tylko dokładasz kilka kropel, wyrabiasz, robisz. W momencie, gdy mydło razem z wodą wchodzi w interakcję, zaczyna się tworzyć piana. W momencie, gdy zaczynasz widzieć, że coś tutaj jest za mało, za gęsto, nie chce dalej się wyrabiać, znowu dodajesz. Mydła Stirlinga są idiotoodporne, jeżeli chodzi o wyrobienie.
Także akceptują dużą ilość wody, ale jeszcze raz mówię, nie z kranu, to nie jest prysznic, tylko golenie i trzeba o tym pamiętać. Co nie zmienia faktu, że dokładamy już 4. czy 5, kilka kropel i lecimy dalej. Stirling też jest dobrym rozwiązaniem dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestię nowej maszynki. Czemu? Bo ona nam świetny poślizg i nie będziemy się tutaj przejmować tym, że coś dziwnego nam się na twarzy dzieje. Na przykład jakiś tatar czy coś, chociaż tatar świetna sprawa, no wołowinka, wilki lubią, bardzo lubią. Co nie zmienia faktu, że tutaj tallow jest fajny, jeżeli chodzi o bazę, ale nie chcemy sobie tatara na twarzy robić, chociaż ten fatip podobno jest z tych bardzo przekornych, czyli niby otwarty grzebień, a jednak nie do końca jest taki bandytą. Niby taka firma niedoceniana, a wielu ludzi twierdzi, że świetnie goli, bardzo dobrze się można tym ogolić i naprawdę nie jest to jakaś zła koncepcja. A jaka jest u Snowiego, to się zaraz dowiemy. Wiecie dobrze, u mnie na gębę nic nie ma. Fajne są opisy producentów, fajne są opisy sklepów, tylko że ja w nie nie wierzę. Ja sobie je czytam, przyjmuję do wiadomości, że je przeczytałem i muszę sprawdzić sam, żeby mieć swoją opinię. Cały czas Ci będę powtarzał. Nie spróbujesz sam, nie będziesz miał swojej opinii, a powtarzanie opinii innych to jest totalny błąd. Czemu? Bo całkowicie tradycyjne golenie jest subiektywne i można się głęboko, ale to bardzo zdziwić. I tak samo jest z żyletkami, tak samo jest z mydłami, z zapachami, absolutnie z bazą danego producenta, totalnie z wszystkim. Więc jeszcze raz mówię, spróbuj, a zrozumiesz. Nie jest to kadr z shortsa, chociaż niedługo jakiś trzeba będzie chyba nagrać. Słuchajcie, jest fajnie, jest naprawdę świecąco, jest gęsto, no po prostu klasyka gatunku Stirlinga. Jeszcze troszeczkę go podciągniemy i już za chwilę możemy ją nakładać na twarz. Czyli pianę. Dobrze, jak ja lubię, wiecie co? W czarno-biały sposób. Czarna micha, biała piana, wszystko się zgadza. Taki fajny kontraścik. Po pierwsze widzę, jak się zachowuje w czarnej misce i w ogóle ciemne miski są fajne, bo widać, jak piana się zachowuje. W białej miseczce jest to delikatnie utrudnione. Czarne, wiadomo, kontrastuje. Przeważnie 90% pian jest białych, więc łatwo zauważyć tą konsystencję i zobaczyć. A konsystencja jest akuratna. Czy akuratne będzie golenie? Zaraz się dowiemy. Słuchajcie. Zaraz przygotowany. Z faktu, że mamy już niedługo porę roku, którą nie do końca moja cera lubi, używam, tak jak już Wam mówiłem, ale będę wspominał, CeraVe. Takie są dermokosmetyki do zmywania sobie twarzy, do różnych innych kwestii, kremy, filtry, cuda na kiju. Nie, nikt mi za to nie płaci, po prostu mi to służy. Taka dobra dusza kiedyś mi poleciła i to naprawdę działa. Dlatego jak masz problematyczną skórę, a jak jest dużo słońca, wysoka temperatura, no to nie są sytuacje, które dają ulgę skórze, tylko wręcz odwrotnie. Więc wtedy fajnie stosować kosmetyki, które pomagają nam, a nie utrudniają. Tutaj absolutnie, jeżeli chodzi o mydło, nic nie może nie wyjść. Stirling jest Stirling. I krótko w temacie. Zapach tak, pięknie się tutaj rozchodzi właśnie ten pomarańcz. Tam jest nawet jakaś kombinacja pomarańczy i powiem szczerze, aż takim cytrusowym specjalistą to ja nie jestem, jeżeli chodzi o zapachy. Dla mnie pomarańcz to pomarańcz, no i zmienia faktu, że bardzo przyjemnie, bardzo letnio, rzeźko, cytrusowo. Jest dobrze, jest dobrze. Zresztą obwolutka pomarańczowa, jeżeli chodzi o Stirlinga. Przypominam, na opakowaniach Stirlingi pokazują kolorami, w jakim kierunku zapachy idą. Tutaj jest fajnie. Zobaczcie, piana wzorowa, wszystko się zgadza, wszystko fajnie. Zaraz sprawdzimy, czy golenie będzie wzorowe. Jak nam się tak zwany Fatip Grande Open Comb będzie sprawował na twarzy. Ok, ściągniemy sobie tutaj koszuleczki. Ok, dobra.
Słuchajcie, nie ma co gadać. Test tak zwanej. Ja tu oczywiście będę Wam pokazywał. Już wcześniej na pewno pojawiły się jakieś zdjęcia, jeżeli chodzi o maszynkę, bo to jest klasyka gatunku, jeżeli chodzi o ten kanał, ale testujemy też w praktyce, nie tylko zdjęciami. I powiem Wam szczerze, no nie przekonuje mnie ta rączka. Ona nie jest jakaś wybitna, ale to tak niestety jest, że jak jest mokra ręka i tłusta, Stirling jest tłusty, jest takie po prostu parę żłobień, no to utrzymanie nie jest wybitne. Nie jest dramatyczne, nie jest wybitne. Te okręgi na dole się przydają. Ja do końca też nie mam 100% zaufania do maszynek, które są tak zwane, aż tak krótkie. To jest z tych małych. Ale to znaczy, że słuchajcie, w naturze wilki też nie są potężnymi drapieżnikami, a jakże skuteczne. Więc nie skreślajmy. To, że małe, to nie znaczy, że złe. To, że małe, to nie znaczy, że nie jest przyjazne. Lecimy. Słuchajcie, pierwsze przejście z tak zwanym włosem, open comb. No, klasyk. Po prostu całkowity, totalny klasyk. Tak bym opisał tą maszynkę, a jak ją opiszę po goleniu już niedługo. Lecimy. Od pierwszego przyłożenia co czuć? Żyletkę. W końcu mamy otwarty grzebień. Ale nie jest to jakiś dramat, spokojnie. Nie bójmy się otwartych grzebieni, jeżeli już mamy oczywiście doświadczenie, no bo ja cały czas mówię i toczy się to teraz do młodych adeptów tradycyjnego golenia. Progres, po prostu progres. Poznawaj swoje preferencje na spokojnie, bez szaleństwa, bez wyścigu zbrojni. Zresztą popełniłem niedawno taki kolejny odcinek mojego poradnika Snowiego. Jak ktoś jeszcze nie widział. No tam są podstawowe błędy. Jednym właśnie z podstawowych błędów golących się właśnie jest ten wyścig zbrojeń, że on musi od razu mieć agresję, otwarte grzebienia, później jest zniechęcenie do tradycyjnego golenia, bo jest pewien etap, który powinien być na początku golenia pominięty. Więc jeszcze raz mówię, nie pchajmy się w otwarte grzebienie, ale też nie dyskredytujmy. Słuchajcie, persona sobie pracuje, otwarty grzebień sobie pracuje, a grabie zagrabiają, tak zwane włosie. Okay. Pracuje śmiesznie. Nie jest do końca taka płynąca, nie jest jakaś super agresywna. Dziwne takie, coś po środku, ale nie jest to jakiś taki drapak, który denerwuje po prostu swoją pracą. Jeszcze jej wyczuć nie mogę i nie zamierzam tutaj wyrokować po pierwszym przejściu, wiadomo, to nie ten kanał. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, nadwyżka urobku ściągnięta i dobrze. Naczyń krwionośnych sobie nie stuningowaliśmy na razie i bardzo dobrze. Za to mamy na skórze coś genialnego. Totalny tłuszcz. Czyli co? Stirling, wiadomo. Słuchajcie, można się tutaj obrażać na amerykańskie produkty, chociaż ja zawsze twierdzę, że uwielbiajmy nasze i zwiedzajmy cały świat, jeżeli chodzi o produkty. Po czemu by nie? Ale jeżeli dana firma od 12 lat, nie, od 2012 z tego co czytałem, leci na głównej, podstawowej bazie mydlanej i naprawdę do dzisiaj wszyscy, którzy lubią, gustują, próbują, a jest ich masa, twierdzi, że naprawdę Stirling robi robotę jako produkt. Więc jeżeli ktoś stworzył tak genialną bazę i jej nie zmienia, oczywiście są jakieś tam kwestie innego talu, że tak się wyrażę, jeżeli chodzi o bazę, jakieś tam owieczki, jakieś tam baranki są, ale główną bazą, tą taką w 90%, jeżeli chodzi o kwestie produkty Stirlinga, to jest właśnie ta ich niezmienna baza. No to coś to, słuchajcie, znaczy, że jest to produkt tak zbalansowany i tak dopracowany, że po co coś zmieniać. Po prostu zrobili coś świetnego i tyle.
I tego się trzymajmy, a przy okazji w bardzo dobrej cenie to sprzedają, jeżeli chodzi o balans, jakość, efektywność i wszystko w temacie. I właściwości. Słuchajcie, wracamy do Fatipa, Open.com. Grabeczki sobie pracują, żyletka pracuje i jeszcze się nie przesunęła, więc w formie żartu oczywiście. Więc wszystko jest w porządku. Spróbujmy drugie przejście w poprzek. Teraz już fajniej. Czy ja tu czuję jakąś potężną agresję, jeżeli chodzi o kwestię tego grzebienia, tej głowicy? Nie. Czy ja czuję żyletkę, która pracuje? No czuję. No to nie jest tak, że ona jest jakimś takim miziaczkiem. No, z natury nie może być. Ale ma taką opinię, że jest fajnie zbalansowana, jak już się nauczysz walczyć z tą żyletką, albo ją nauczysz się dobrze układać. Ta jest dobrze ułożona i powiem szczerze, no pracuje sobie. Ewidentnie pracuje sobie żyletka, czyli persona game na twarzy, ale nie jest to jakieś takie poczucie, że tu jakieś dramaty się dzieją. Drugie przejście o wiele przyjemniejsze. O wiele. Od pierwszego. A może ręka po prostu się uczy ułożenia, bo pamiętajmy. Często gęsto słyszę w komentarzach, na przykład ostatnio właśnie, że od pierwszego razu nie podeszła mi maszynka. Ale to tak nie działa, słuchajcie. Są maszynki, które są idealnie zgrane z tobą, ale są też maszynki, których trzeba się nauczyć. I ja twierdzę, że każdej maszynki trzeba się nauczyć i nieważne, czy ktoś ma doświadczenia miesiąc, rok, 10, 15 lat. Maszynka dana jest, po prostu ma swoją osobowość, charakterystykę i daj jej trochę szansy, daj jej spróbuj. Na początku może być tarcia, może się coś nie zagrać, może być problemy, może się kłócić z nią nawet. Ale jak to w życiu? Warto dać sobie trochę czasu, warto dać sobie kredyt zaufania i z czasem dopiero opiniować, czy coś jest dla Ciebie, czy nie, a nie przy pierwszym jakimś nie tak od razu się obrażać i do widzenia i foch i nie ma tematu. Nie o to chodzi, słuchajcie. Trzeba się po prostu poznać i w momencie, gdy się poznasz, opiniować. I tak samo jest z maszynkami. Kropeczka ścięta, widzę, już przez pianę przeszła, jakaś jedna. A u mnie to jest, wiecie co, tak, że jak jest długi zarost, to jest właśnie między zarostem dzieją się jakieś dziwne rzeczy miejscowe i wtedy nagle na co dzień ich nie czuję, a jak żyletkę zaproszę do tańca, to ścięte. A jak otwarty grzebień, no to ścięte na pewno, bezdyskusyjnie. Słuchajcie, drugie przejście z głowy, przyjemniejsze, nie powiem, no i bardziej, bardzo, bardzo efektywne, nie powiem, nie ma tutaj za dużo. Czy już możemy kończyć golenie? Nie, w żadnym wypadku. Jeszcze troszeczkę tu jest do poprawy, ale jest ciekawie. Jest ciekawe, jeżeli chodzi o efekt finalny. Szyja na pewno do poprawy, żuchwa tutaj, także nie, kończyć to nie. Ale jest, no, pracuje, robi robotę, nie ma dramatu. Tak jak Wam mówiłem, małe to nie znaczy, że beznadziejne, nie? Słuchajcie, nakładamy bazę Stirlinga pod pracę żyletki, bo to o to chodzi, żeby nam mydło robiło robotę. I się zauważcie, żadnych preshave'ów, nic nie robiliśmy. Ja wychodzę z założenia, że preshave'y są oczywiście indywidualną kwestią. Jak ktoś chce stosować, niech stosuje, bez dyskusji. To jest jego golenie, jego łazienka, jego preferencje i tak dalej. Ale jak mam taki właśnie Stirlinga w miseczce, to chcę mu dać pracować. Niech po prostu robi robotę jako mydło. Nie po to producenci mydeł świetne produkty tworzą, żebyśmy tutaj się bali. Sagrada Familia, każdy syntetyk zrobię trochę sobie tutaj pożarł. Na tyle dużo, że nawet rozrzuca się po koszulce. To jest właśnie to, czego nie lubię w tych koszulkach, ale okej. Kwestia estetyki. Ale AI patrzy, wielki brat. Panie AI, jest koszulka, jest. Żeby nie było. Dobra, słuchajcie. Rączkę mamy średnią, więc jak zauważyliście sobie, co jakiś czas spłukuję. Dzisiaj koszulka znowu kombinuje. Jest ok. Słuchajcie, ostatnie przejście, podwóz. Czas na ostateczne werdykty do roboty.
Otwarty grzebień, z tego co widzę, ma jeden ciekawy aspekt. Zrzuca mi tu wodę. Kapie po tej koszulce aż miło. Ale maszynka robi robotę. W końcu golenie na mokro, więc trochę wody może być. Okay. Już po żyletce pracującej na skórze słyszę, że za dużo nie ma, ale trochę trzeba podocinać, żeby było adekwatne. Ten to nawet nie za bardzo dziś się dyskutuje. Nie za bardzo. Słuchajcie. Tak, trzecie przejście też znowu przyjemne. Pierwsze było takie dziwne. Trzecie fajne. Tutaj przypominam, nie warto ją dociskać, chociaż każdy niech sobie robi co chce, ale przede wszystkim młodzi w ogóle nie powinni. Później sobie sam decydujesz, jak masz wyczucie w ręce, ale ona naprawdę warto jej zaufać. Ona robi robotę. Tutaj nie ma jakiegoś dramatu, jeżeli chodzi o kwestię braku efektywności. Po prostu ma ten otwarty grzebień. Producent wykombinował, niech pracuje. I pracuje, słuchajcie. I pracuje. Acz schowaśki pod szyją są. I teraz nie wiem, czy chce mi się umęczać skórę. Chyba nie. Ok, tyle co zrobiła, to zrobiła. Red Alert odpalamy już na maksa, więc co ma się na skórze wydarzyć, to się wydarzy. W końcu testujemy. Lepiej, żeby Snowemu się wydarzyło niż Wam, nie? Ostatni. O, i gra muzyka. No, tutaj akurat bardzo ładnie sobie poradziła. Git. Tutaj jakiś punktowy dings. Słuchajcie, koniec. Nie ma co gadać. Działa. A jak działa? Zaraz się dowiemy wspólnie. Na pewno działa styling, bo ręka mi po prostu sunie. Absolutnie sunie po twarzy. Jest fajnie. Jak zawsze z tą firmą. Ok. Zróbmy sobie trochę porządek na twarzy, jeżeli chodzi o kwestie wizualne. Odpalamy czujniki do roboty. Słuchajcie, jest dobrze. Oczywiście za sprawą stylinga, ale za sprawą maszynki. Tak jak Wam mówiłem, pierwsze przejście było takie dziwne. Ja po pierwsze się dogadywałem z tą głowicą, po drugie ona też tak jakoś dziwnie. Drugie i trzecie już było fajne. Najbardziej przyjemne było drugie, trzecie już było takie, że już odczuwałem tą żyletkę relatywnie zauważalnie, ale nie był to jakiś wielki problem. Tutaj Red Alert nam się delikatnie odpala. Prosiłem się o to i chciałem tego, żeby zobaczyć, jak to będzie na twarzy. Słuchajcie, szkło. Dobrze, bardzo dobrze, świetnie, żuchwy, świetnie. Pod żuchwami właśnie są te schowaśki, ale nie chciałem ich tu orać. No bo wiadomo, otwarty grzebień, żyletka, już czułem, że skóra odczuwa, bez sensu. Nie są to jakieś dyskwalifikujące ilości w żadnym wypadku, ale zauważalne. Dół, szyi, absolutnie szkło. Jednym słowem, bardzo ciekawa efektywność. Nie będziemy się tutaj napinać, dlatego że tutaj coś jest rozpoznawalne, bo tutaj, no wiadomo, zimna woda, aftershave i za chwilę się to też cofnie. Ale żebym powiedział, że we wszystkich tych takich wrednych wnękach Snowego jest tutaj dośmigane? Nie. Czy jest ogolone bardzo dobrze? Tak, bardzo dobrze ogoliła. Nie powiem, że tutaj był jakiś problem. Także otwarty grzebień wcale nie jest jakiś ultra agresywny. Czuć żyletkę, czuć, że to jest otwarty grzebień, czuć, że ona sobie robi robotę, szczególnie przy trzecim przejściu. Co nie zmienia faktu, że nie jest to jakiś bandyta, którego po prostu należy się tak skrajnie bać, ale o, zobaczcie, widzicie? Właśnie tego właśnie oczekiwałem, bo tak wiedziałem, że to wyjdzie. Czyli respektu trochę do niej należy mieć, ale też nie należy się jej bać. Czy potrafi? Potrafi ogolić. Jak ułożysz i już się nauczysz tą żyletkę układać, to jest ciekawie. Jest naprawdę ciekawie. Ale tutaj wiecie co? Myślę sobie w pogotowiu Paul.
nałożymy sobie na tą właśnie do szyi troszeczkę. O właśnie. Podpieka? Pewnie, że podpieka. Po to aun. Jak tutaj właśnie trochę zaokrągliliśmy nasze naczynia włosowate, które są ułożone aktualnie właśnie na zewnątrz, żeby nam troszkę krwi upuścić, no to jest ciekawie. Co nie zmienia faktu, że aun świetnie działa i ściągająco, koagulacja naturalna przy okazji przede wszystkim tutaj przestaje nam tutaj, zauważcie, krwawić, podczerwieni się trochę, to zniknie. To nie są jakieś zacięcia, jakieś dramaty, jakieś histerie, które będziemy przerabiać wiele dni. W żadnym wypadku, za 20 minut tego nie będzie. Słuchajcie, co po goleniu, to po goleniu. A po goleniu, jeżeli chodzi o kwestię pomarańczy, jeżeli chodzi o kwestię letnich klimatów, absolutnie polecam. Co? Pan-2 Bulleit Bourbon. Dokładnie tak. Nasza polska rodzima produkcja. Już kolor nam pokazuje, czego się możemy spodziewać. 100 ml w kartoniku. Bardzo ładnym, bardzo ciekawym. I już sprawdzamy, co mamy w środku. Ten, kto robi whisky Bulleit Bourbon, to chyba wie, że ja nie jestem spijający, więc jak tutaj coś w ramach alkoholu pokręciłem, to proszę mi tutaj wybaczyć, bo alkohol to nie moja branża, chyba że w aftershave'ach. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jest ciekawie. Jest tutaj bardzo ładna etykietka związana z tym, jaki właśnie klimat zapachowy mamy. Mamy tutaj co? Gina zaraz obudzimy, niech się ciul budzi i zaraz będziemy wiedzieć, że mamy na pewno pomarańcze i mamy na pewno Bulleit Bourbon. Jednym słowem, szklana, tak, piękne akwarium. Zobaczcie, jak tu jest gęsto, po prostu szajba, jeżeli chodzi o małe drobinki, czyli skład jest bardzo przyjemny, czyli skład jest taki, jak być powinien, jeżeli chodzi o dbanie o naszą skórę, zaraz po goleniu. Oczywiście jest alkohol i zaraz się odpalą naczynka włosowate, bo wiadomo, że aun aunem, ale zaraz też tutaj może coś alkohol zadziałać w drugą stronę, ale jest zdezynfekowany. Jaki jest zapach? Świetny. Na lato moim zdaniem genialny. One nie są, pane drwale nie są jakieś zabójcze, jeżeli chodzi o długość zapachu, ale naprawdę jest przyjemnie. Są te pomarańcze, może lekkie muśnięcie mandarynki, no i tak zwany Bulleit Bourbon, czyli jest dobrze. Jest fajna kombinacja, świetna na lato, świetna cały rok, uniwersalna, a na pewno idealnie pasująca do tego styklinka, którego wzięliśmy. Tak, alkohol zaczyna świrować, jeżeli chodzi o skórę, ale to za chwilę przejdzie. Co nie zmienia faktu, że słuchajcie, jest bardzo fajny poziom do golenia. Dało się odczuć, że mamy otwarty grzebień, ale nie należy się jej bać. Jednym słowem, Fatip potrafi robić ciekawe maszynki. I tak jak mówię, cena nie goli. Ale należy poznawać, odkrywać i delektować się tym właśnie, co mamy. I za chwilę wchodzimy już w głębsze meandry, jeżeli chodzi o włoskie golenie, jeżeli chodzi o włoskie produkty, bo do tego Fatipa, włoskiej produkcji, trzeba dołożyć całą resztę też z Włoch. I wtedy będziemy mieli fajne zwieńczenie tego wszystkiego i na sekundę się zatrzymamy właśnie w tych klimatach. Więc ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze bardzo ciekawe, efektywne golenie i już Wam zapraszam na kolejny film, a co, jak i czemu już niedługo. Miłego popołudnia. Cześć.